Cześć, witam Was w kolejnej części naszego wideo poradnika dotyczącego domku jednorodzinnego. Dzisiaj narysujemy trochę ścian na parterze. Więc od czego zaczniemy? Jesteśmy na poziomie 0. Przejdziemy sobie na początek na jakąś elewację, żeby ustawić sobie wysokość naszego poziomu pierwszego. Zmienimy ją na 290 cm. OK. Wracamy na poziom 0. I teraz zamkniemy sobie tutaj tą elewację i zacznijmy sobie od tego, co my tu będziemy rysować. Mianowicie narysujemy sobie na pewno ściany zewnętrzne. Przypominam, skrót do ścian to jest WA z klawiatury i naszą ścianą zewnętrzną będzie w tym wypadku Silka 24 plus izolacja termiczna 12 i Tynk, jak wiadomo. I teraz tak, będziemy rysować od poziomu 0 do poziomu pierwszego, jednakże będziemy rysować z odsunięciem góry o 25 cm, czyli minus 25 cm. Czyli po prostu zostawiamy sobie miejsce na wieniec. Będziemy rysować osią konstrukcyjną, w związku z czym zaczynamy. Jak widzimy, moja ściana w tym momencie tak jakby izolację ma od wewnątrz budynku. Klikam spację i mi się to na spokojnie zmienia. Objeżdżam nasz budynek dookoła, po kolei każdą ze ścian. Dokładnie w ten sposób. Zobaczmy na widoku 3D, jak to na chwilę obecną wygląda. W tym momencie nic nie widzimy. Zakres przekroju, pomimo że jest tutaj zaznaczony, też go nie widać. A to dlaczego? Dlatego, że wcześniej sobie ukryliśmy ten element. I teraz, żeby go włączyć, żeby on był widoczny, kliknę sobie tutaj Pokaż ukryte elementy, zaznaczę mój zakres przekroju i dam tutaj Pokaż element. Odznaczę Pokaż ukryte elementy i w tym momencie pojawiło mi się to znowu tutaj z powrotem ta bryła, ten section box. OK. Tak więc narysowaliśmy sobie ściany zewnętrzne. Teraz przejdźmy do rysowania ścian wewnętrznych. Nasze ściany wewnętrzne będą to, oczywiście ściany nośne, będą to Silka 24 plus Tynk po obydwu stronach, więc jeszcze raz skrót WA, rozwijalna lista i mam tutaj 24 z Tynkiem. Rysuję po osi konstrukcyjnej od poziomu 0 do poziomu pierwszego i w tym momencie rysuję na całą wysokość. Jak widzicie, tutaj ściany się ładnie połączyły. Obróbmy sobie jeszcze tutaj te dwie ściany. Chwilowo nasz komin tutaj zostawiam. Będziemy go robić sobie w późniejszym etapie za pomocą być może narzędzia słupa lub modelu lokalnego. Zobaczymy jeszcze. W każdym razie idziemy dalej, czyli kolejne ściany to będą jakieś ściany działowe, WA i będzie to Silka 12, działówka plus Tynk. I mniej więcej tak sobie zaplanowałem, że tutaj będzie jakaś kuchnia, pokój, jadalnia, tutaj, że tak powiem, taki większy pokój, nasze całe wejście z holem. No i pewnie tutaj wydzielę sobie u góry, tutaj w tym miejscu komunikację jakąś do góry na piętro. No a tu być może, nie wiem, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, zaraz to jakoś podzielimy. Więc zacznę sobie moją ścianę działową, stworzę mniej więcej sobie, powiedzmy, że niech to będzie coś w ten deseń. Może tą przedłużę całkiem tutaj, w ten sposób. Nie wygląda to na chwilę obecną źle. Jeszcze zobaczmy sobie, jakie odległości. Tutaj
1,90 m, przesuńmy sobie trochę do góry. Oj. Revit, kropki, nie przecinki. Ok, zobaczmy jeszcze to. Tutaj nie potrzebujemy aż tak wiele. Ok, ale pewnie tutaj chciałbym jakąś komunikację sobie zapewnić. Żeby utworzyć podobny skrót, przypominam CS. Narysuję sobie tutaj osi tej ściany. I teraz tak, na pierwszy rzut oka to wyrównam sobie do tej ściany tą ścianę. Tą sobie w ogóle odepnę i skrócę ją AL w ten sposób. I teraz popatrzmy, tutaj na zakończeniu tej ściany nie mam tynku. I teraz jak sobie z tym można poradzić? Mianowicie klikamy ścianę, przechodzimy do edycji typu, przechodzimy do konstrukcji, edytuj i tutaj na końcach daj warstwę zewnętrzną, OK, zastosuj, OK. Jak widzimy, mamy w tym momencie już fajnie zrobiony. Jeszcze sobie tylko ten podrys wyłączę, bo mnie już zaczyna powolutku irytować. Dobrze, więc tutaj sobie to w ten sposób skróciłem. Jeszcze pewnie, skoro tutaj będę miał jakiś taki wejście, wiatrołap, później tutaj jakąś komunikację chcę zapewnić, no to być może tutaj sobie otworzymy całą tą przestrzeń i zamiast ścian działowych tutaj, to stworzymy sobie górą jakiś podciąg, niech będzie przebiegał. Pójdziemy w tą stronę. Więc teraz tak, żeby podzielić tą ścianę, użyję narzędzia podziel element, skrót z klawiszy SL. Dzielę, dzielę. I teraz tak, tu sobie to odpinam, tutaj też. I teraz narzędziem wyrównaj. Do tej ściany to, tej ściany to. Się nam już ładnie wyrównało. Tu zrobimy podobnie. I w tym momencie mam taki oto podział. Zobaczmy w 3D, jak się nam to chwilowo prezentuje. Powiedziałbym, że nie najgorzej. Jednakże tutaj na tych ścianach dwóch i tutaj będę chciał ułożyć podciąg. Czyli tą beleczkę będziemy sobie wstawiać i ja już zakładam jej wymiar, że to będzie taka jak na szerokość, plus wysokość będzie miała 35 cm. Więc przydałoby się, żeby ta ściana, ta, jak również ta, były odsunięte minus 35 za stos. Ściany mi się tu odsunęły, ale jak widzimy, ta ściana nie poszła w dół, ale chwilowo tym się nie przejmujemy. Zaraz pokażemy sobie, jak z tym sobie tutaj możemy poradzić. Popatrzmy, poziom 0, wydaje się tu wszystko ładnie, dosyć połączone. Jeszcze tylko, co tu mamy? Ten strop powoduje tutaj tą linię, normalnie jej tu nie ma. Dobrze, czyli to jest wszystko połączone w miarę fajnie. I teraz tak. Dobrze, więc mamy stworzone nasze ściany. Co dalej? Dalej myślę, zaczniemy tworzyć naszą belkę, która będzie też wieńcem, też będzie podciąg belka. I teraz jak to zrobić? Dobrze, skoro mamy tutaj stworzone już nasze ściany, to teraz przejdziemy do tworzenia podciągów i wieńców. W związku z czym, gdzie to, jak to robić? Możemy poprzez zakładkę konstrukcja i belka lub skrót z klawiatury BM. I teraz musimy wczytać jakąś rodzinę belek. Domyślnie belki nie znajdziemy pod B jak belka. Będzie ona schowana w ramach konstrukcyjnych. Beton, prostokątna belka betonowa. Otwórz. Wczytujemy do naszego projektu. Edycja typu. Powielamy i nazwijmy sobie to wieniec i ona to będzie miała 24 cm na 25 cm.
dajemy sobie tutaj spację jeszcze, OK, czyli szerokość 24, wysokość 25, OK, edytuj typ, powiel, od razu stworzymy sobie podciąg, który będzie miał wymiary 24 cm na 35 cm. OK, zmieniamy wysokość na 35. OK, mamy stworzone tutaj już ściany, mamy też wczytane jakieś nasze belki. Zobaczmy w ogóle, jak to wszystko prezentuje się w przekroju. Narysujmy sobie tutaj jakiś przekrój, przejdźmy do niego, zmienimy sobie tylko na poziom wyświetlania wysoki i niech to będzie cieniowane. Czyli mamy tutaj przy tym szczególe, jeżeli będziemy chcieli go później sobie jeszcze tutaj poprawić, to będziemy robić za każdym razem coś takiego, jak będziemy tworzyć przekrój, że zaznaczymy sobie narzędzie zmień, dołącz do naszego tutaj warstwy izolacyjnej, dołącz tą ścianę i wtedy ładnie nam się ten detal jeszcze poprawia. Co do rozwiązania tutaj dalej też sobie to opracujemy. Też parę osób pytało, co tutaj, czemu nie zrobiliśmy od razu opaski, drenażu. Zrobimy to przy okazji, jak będziemy tworzyć sobie tutaj, że tak powiem, bardziej zagospodarowanie terenu, także pojawi się tutaj ta cała opaska i inne potrzebne elementy. Popatrzmy, że reszta naszych ścian jest osiołona z ścianami fundamentowymi. Wszystko się nam tu ładnie zgadza. W związku z czym wracam na poziom 0 i teraz będę chciał rysować nasze belki. Belki wolałbym rysować na rzutach konstrukcyjnych, ale widzę, że w rzutach konstrukcyjnych mam tylko poziom -1 i poziom -2, a potrzebuję poziomu pierwszego. Jak teraz uzupełnić sobie tutaj te widoki? Przechodzę do zakładki widok, widoki planu, rzuty konstrukcyjne, zaznaczam, daję OK i utworzyły mi się tutaj już moje rzuty konstrukcyjne. I teraz na tym rzucie konstrukcyjnym troszkę sobie podniesiemy szczegółowość, damy sobie cieniowanie i będziemy rysować belki. Skrót z klawiatury BM. Na początek zacznijmy może od podciągu. Będziemy go rysować sobie tutaj po całej szerokości. Tak. Z jednej strony sobie wyrównamy go, z drugiej natomiast sobie go troszkę przedłużymy. I teraz popatrzmy w widoku 3D, jak to wygląda. Czyli na naszej ścianie leży podciąg. Jednak tutaj mamy to przecięcie i też posłużymy się narzędziem zmień, dołącz, do ściany dołącz belkę. I teraz jak najadę na ścianę, to pojawia się w niej też to wycięcie. Cofnę tą operację. Zwróćmy uwagę na powierzchnię i objętość ściany. I co się stanie w momencie, kiedy połączymy do niej element. Czyli do ściany dołącz belkę. Jak widzimy, troszkę nam się tutaj to zmniejszyło. Czyli Revit uwzględnia to wycięcie później, że tak powiem, w zestawieniu. Czyli nie będziemy mieli większego błędu. Dobrze. Teraz tworzymy kolejną belkę, czyli przejdę sobie na poziom pierwszy, zaznaczę tą belkę i teraz mogę ją po prostu skopiować. Kopiuj względem tego punktu tutaj i patrząc w 3D powtarzam operację z dołącz. Jak widzimy, znowu się nam tutaj troszkę odjęło, czyli wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dobrze, skoro mamy tutaj już te dwie belki, to teraz przejdźmy do stworzenia wieńców, czyli znowu poziom pierwszy, narzędzie BM, czyli belka, zmieniamy na wieniec i będziemy go rysować, wiadomo, po osiach konstrukcyjnych. OK. I koło naszego budynku. No, chyba sobie nie zrobiłem kliknięcia, ale to zaraz się do tego wrócimy.
czyli klik i jeszcze raz. Się wszystko uzupełniło. Zobaczmy na widok 3D, jak to wygląda. Jest na pierwszy rzut oka w porządku. Jednak teraz co nam się rzuci w oczy? No przecież nikt nie zostawi tych belek, że tak powiem, niewytynkowanych w żaden sposób. Też na nie trzeba przyłożyć tynk. Jednak narzędzie belka samo w sobie, tak wprost od razu, nie daje nam możliwości dodania do siebie warstwy, tak jak jest to w ścianach, tym podobnych rzeczach. Można by tworzyć osobną rodzinę, która by zabierała taką warstwę, tym podobne rzeczy. Sposobów jest kilka. Ja pokażę Wam taki, z którego w sumie łatwo dosyć jest skorzystać i myślę, że jest on dość dobry. I teraz tak, co z tymi belkami? Przechodzimy na poziom pierwszy. Weźmy sobie narzędzie ściana, czyli QA. Znajdźmy sobie byle jakąś ścianę, żeby miała tylko tynk. Jest tu jakaś. Dajemy edytuj typ, powiel. Nazwijmy to sobie ścianę jako tynk 1,5 cm. OK. Zmienimy teraz jej warstwy. To sobie przesuniemy do dołu. Warstwę nośną usuniemy. Tutaj usuwamy. Dajemy OK. OK. I teraz nasza ściana będzie miała wiązanie podstawy odsunięte, jeżeli będę rysował tutaj naokoło wieńca, o 25 cm, czyli minus 25, a góra do poziomu pierwszego. Wysokość 25, czyli powiedzmy, że nam się to zgadza. Rysujmy sobie po licu zewnętrznym. Ze spacją zmieniam kierunek. Mogę narysować od razu to wszystko tutaj po całości. Hop. I dalej. Dotąd. Tą stronę dalej kontynuuję. Zobaczmy, jak to wygląda w rzeczywistości. Pojawia nam się tutaj to taka linia. Troszkę to nam może przeszkadza, nie pasuje. Też widzimy, że w rzucie pokazuje nam się tak, jakby tutaj pomiędzy ścianą a drugą ścianą była ta warstwa tynku, co jest oczywiście nieprawdą. Zobaczmy, w ogóle na poziomie 0 tego nie mamy, ponieważ to jest inny zakres widoku i przecięcia, ale żeby tutaj też nie pokazywać nieprawdy, to wykorzystamy teraz narzędzie SL, czyli podziel element. Podzielimy sobie ten koniec, przesuniemy na tą część, tą ścianę wyrównamy do tego miejsca narzędziem AL. Teraz narzędziem AL wyrównamy to. I teraz ma to, że tak powiem, troszkę większy sens. Zobaczmy przy tej ścianie SL, podziel element, wyrównujemy i teraz dociągamy AL do tego, hop, tutaj, hop. I teraz co w przypadku, kiedy stało nam się tutaj coś takiego, że mamy tą pustkę? Otóż przejdźmy sobie jeszcze raz na poziom pierwszy. Postarajmy się odłączyć naszą szybką ścianę tu rysowaną na tynku. Dajmy sobie narzędzie AL, wyrównaj do tej krawędzi tą krawędź, do tej krawędzi tą krawędź. Zobaczmy na 3D i teraz już wszystko jest w jak najlepszym porządku. OK, czyli w tym momencie mamy to zniwelowane. Dobrze, czyli po rozwiązaniu naszego problemu z tą ścianą, przejdźmy sobie teraz do łączenia tych elementów, żeby nie mieć tutaj tych brzydkich linii, śladów po połączeniu. Więc do tej ściany dołączam ten element, do ściany ten element. Tu już miałem to dołączone. Do ściany ten element.
I tu się chwilowo jeszcze wstrzymam. Przejdźmy sobie na poziom pierwszy. Ja sobie to jeszcze tutaj pousuwam. To, co tu stworzyłem. OK. I teraz musimy sobie jeszcze zrobić porządek z naszymi beleczkami. Czyli przeciągnijmy to, ale nie zezwalajmy tutaj na połączenie tych belek. I teraz ją wyrównajmy. OK. Ten sam zabieg po tej stronie. Dociągam. Nie zezwalaj na połączenie. Jest OK. Przechodzimy na drugi koniec. Hop. Nie zezwalaj i się cofamy. OK. Hop. Nie zezwalaj na połączenie i się cofam. Dobra, przejdźmy do widoku 3D. Zobaczmy, jak nam się to prezentuje. W tym momencie w naszej ścianie nie ma wycięcia tą belką, ale żeby to zrobić, posłużymy się narzędziem dołącz. Do ściany dołącz belkę. I jak widzimy, w tym momencie mamy to wycięcie w tym tynku. Do ściany dołącz belkę. Powtarzamy, że tak powiem, manewr po drugiej stronie, czyli do tej ściany dołącz belkę. Momencik. Tu jest wycięte. Tu również. Tutaj jest w porządku. Jeszcze nam zostaje tu, czyli dołącz do ściany belka. W tym momencie jest OK. Dobrze. Czyli mamy to tutaj w ten sposób zrobiony porządek z naszymi belkami. Teraz w przyspieszeniu ja otynkuję sobie tutaj tą ścianą te belki i wieńce wewnętrzne. Dobrze, skoro teraz mamy już wyrównane tutaj i zrobione nasze tynki, pogrupowane jest to wszystko, to teraz jeszcze zajmiemy się tutaj ociepleniem tego wieńca. Zaznaczmy sobie tą ścianę, edycja typu, powiel, ocieplenie wieńca, dajemy OK, edycja warstw i usuniemy tą warstwę od wewnątrz, usuń. Kolejna rzecz to będzie teraz, dobrze, czyli mamy ocieplenie wieńca, edytuj, usuniemy sobie wykończenie wewnątrz, przesuniemy w dół, przesuniemy w dół, usuniemy tą naszą warstwę nośną, stawimy jest OK, dajemy OK, przechodzimy. Nie chcę zmieniać tej warstwy. Aha, już wiem. Stało się tak dlatego, że po prostu robiłem to na zaznaczonej ścianie i chciało się mi tam wszystko podłączać, ale anuluj, ale nasza ściana, ocieplenie wieńca powinna się nam tu pojawić. Jest. I będzie to poziom pierwszy, odsunięcie podstawy w dół o 25 i wiązanie góry do poziomu pierwszego.
Scissor. Jeszcze nie chcę rysować osią konstrukcyjną, tylko licem. I objeżdżamy całość naokoło. Zobaczmy w widoku 3D, jak nam to wygląda. Muszę odwrócić warstwy. Źle sobie to dodałem. Jeszcze raz. WA. Ocieplenie wieńca. Weźmy na krótkim fragmencie. Momencik, edycja typu, warstwy. Przesuńmy to w górę, czy to rozwiąże mój problem. Tak. Możemy obrócić, możemy w ten sposób, jak już nam, że tak powiem, będzie czasem wygodniej. Przesuwamy. Rysujemy dookoła. I ponownie narzędziem dołącz. Połączymy sobie geometrię. Teraz, żeby pozbyć się tego, to połączymy z tym i już nic nie ma. Jest OK. To z tym, to z tym, to z tym. Tu już jest OK. Oj, nie tu. Teraz mam tą ścianę. Dobrze. I w tym momencie mamy tutaj stworzone ściany zewnętrzne, wewnętrzne, belki, w sensie podciągi, nasze wieńce, obrysowane dookoła i ociepleniem, i tynkiem. I teraz, co jeszcze nam zostanie? Ja jestem dosyć dokładny, w związku z czym przejdę na poziom 0 i poprzez architektura, model lokalny stworzę sobie narzędziem fundamenty konstrukcyjne, wyciągnięcie, stworzę sobie izolację pod ścianami, żeby też ona była i żebym miał ją w zestawieniach. No bo przed zaczęciem murowania tej ściany normalną rzeczą jest, że rozłożę najpierw sobie z rolki troszkę izolacji. Więc przejdę do narzędzia wskaż ściany, odsunę się o 2 cm w każdą ze stron. Tylko moment, bo teraz mi się chwycił tu tynk. Jeszcze sobie to cofniemy. Odsunę się o 2 cm, ale będę wskazywał linię. Czyli mogę tak. Dobrze, to będę się odsuwał o pół centymetra od tynku. Dojeżdżam sobie tak ze wszystkich tutaj stron. Od góry, od dołu, z tej strony. Tu, tu. Tu są moje ściany, tak wewnętrzne, jeszcze ta ściana tutaj. I teraz troszkę to poedytujmy. Połączymy tutaj liniami, żeby zamknąć kontur narzędziem TR. Wszystko jest tutaj już w porządku. Linia. Tak też. Tu wystawimy sobie oczywiście też izolację pod komin. Przetniemy sobie SL, CR.
temu, że właśnie to w ten sposób zrobię. W moim zestawieniu materiałów uniknę błędu, w którym miałbym gdzieś tą izolację pod ściany pominięte. Możemy mówić, że to jest gdzieś tam marginalna rzecz i grosze, ale kiedy byśmy patrzyli z perspektywy jakiegoś większego już budynku i też sobie o takich rzeczach zapominali, to już możemy troszkę więcej zgubić. Dlatego warto już sobie, nawet przy takich małych projektach, zawsze pamiętać o tego typu szczegółach. Jeszcze tu w tym miejscu to zamkniemy dokładnie. Grubość wysunięcia to będziemy mieli tu 0, tu 0,2. Materiał, tak jak pamiętamy wcześniej, izolacja przeciwpodna, ok. Gdzieś mamy przecięcie się linii, zobaczmy, gdzie one mi się tu przecinają. Gdzie to może być? Się ok. Tu również. Tu jest ok. Tu też. A tutaj jest coś nie tak. O, jest. Nie. I teraz już jest wszystko. Ale jeszcze gdzieś coś. O, Revit do nas dba, więc sobie to wszystko jeszcze wyrównamy. Tutaj też. No. I teraz jest już ok. Zakończ model. Przejdźmy do widoku 3D. A, mogę zapisać. I jak widzimy, mamy też już tutaj ujętą naszą izolację pod ścianami. W tym odcinku jest to wszystko. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o skrótach klawiszowych, czyli ściana WA, podziel element SL, wyrównaj Align AL i zapraszam Was do zostawienia komentarza lub polubienia, jeżeli się podobało. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych częściach.